Cześć, oglądacie Glare One TV, jestem Marcin i w tym odcinku pokażę Wam największą zaletę głębokiego softboxa. Rozpoczniemy od przeanalizowania tego, jak wygląda nasz plan zdjęciowy. Więc, jak widzicie, znajdujemy się w dość dużej przestrzeni. Na tym łóżku, które tu obok mnie stoi, będziemy wykonywać sesję. Tu będzie leżeć nasza modelka. Natomiast mamy tu kłopot polegający na tym, że mamy duże okna, przez które wchodzi bardzo dużo światła słonecznego. I żeby sobie poradzić z tym światłem zastanym, używamy lampy błyskowej o mocy 600 Ws. Jest to model Antares 600. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że postanowiłem zastosować tutaj głęboki softbox. Jest to model Glare One Hexa 120. Jest on dość szczególny z tego względu, że jest bardzo głębokim softboxem, czyli dzięki niemu można w bardzo dobry sposób kierunkować światło i, można powiedzieć, selektywnie wybrać miejsce, które chcecie oświetlić. Ale pamiętajcie, że głęboki softbox działa najlepiej, jeżeli wypniecie z niego ten zewnętrzny pierwszy dyfuzor, zostawicie wewnętrzny i połączycie to z gridem. I taki właśnie zestaw mam tutaj przygotowany. Mam zamontowany plaster miodu, mam softbox bez tego pierwszego zewnętrznego dyfuzora, tylko z tym wewnętrznym. Ten wewnętrzny służy tylko po to, żeby światło padające z lampy lepiej rozprowadzić w całej czaszy tego softboxa. O świetle powiedziałem Wam już bardzo dużo, natomiast żebyście mieli pełny obraz narzędzi, z których korzystam, mamy tutaj Canona. Do tego oczywiście podpięty jest nadajnik. Za pomocą kabla tetheringowego Matthorna łączymy się z iPadem. I tutaj, stosując odpowiednią aplikację Canona, jesteśmy w stanie podejrzeć sobie efekty naszej pracy, co na pewno ułatwia pracę. Pokazałem Wam cały sprzęt oświetleniowy, mówiłem również o tym, jak mamy przygotowane stanowisko zdjęciowe z aparatem. No i jest nasza modelka na planie. Kolejny raz witamy Agatę. No i co? I przechodzimy do zdjęć. Dzięki temu, że zastosowałem lampę o mocy 600 Ws, lampę błyskową oraz głęboki softbox, byłem w stanie po pierwsze zgubić zastane światło, które nie podobało nam się, a za pomocą głębokiego softboxa połączonego z gridem, z wypiętym dyfuzorem zewnętrznym, byłem w stanie ukierunkować światło dokładnie w to miejsce, które chciałem. Dlatego dostaliśmy właśnie takie efekty, które widzieliście na ekranie. Jeżeli będziecie mieli pytania odnośnie tego setupu, odnośnie lampy Antares albo na przykład softboxa typu Hexa, piszcie takie pytania w komentarzach pod filmem. Możecie też do nas napisać na info@glareone.pl. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Glare One TV.